Cześć, tu Konrad Derlatka. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o etapach prac przy nowych budowach. Dokładnie chcę opowiedzieć o tym, jak powinny według nas postępować poszczególne prace budowlane, instalacyjne i połączone z nimi etapy budowy, żeby było to zrobione po kolei. I też nie chcę powiedzieć, że to jest jedyna kolejność, ale to jest kolejność, którą my wypracowaliśmy już przez lata, którą uważamy, że jest po prostu najlepiej w ten sposób wykonać pracę i prowadzić budowę. Tak więc zaczynając, zaczynamy od stanu surowego, zamkniętego. Żeby wejść na instalację wodno-kanalizacyjną, czy jakiekolwiek inne instalacje, musimy wiedzieć, że budynek musi być w stanie surowym, zamkniętym. Zabezpieczona budowa, wstawione okna, drzwi, budowa zamknięta. Wtedy można przystąpić do prac związanych z naszymi instalacjami, z wodkanem. To jest pierwsza instalacja, od której my zaczynamy. W międzyczasie to już nie nasze instalacje, ale elektryka, rekuperacja lub częściowo rekuperacja, to już też zależy, ale po stanie surowym, zamkniętym zawsze zalecamy właśnie rozpocząć od wodkanu i innych instalacji, które są do zrobienia przed tynkami. Jeżeli mamy wykonane te instalacje, przechodzimy oczywiście do tynków, do tynkowania. Tak więc to jest kolejny etap, który powinno się wykonać. Następnie po wykonanych tynkach przechodzimy do izolacji posadzki, czyli styropiany, pianobetony, cokolwiek innego, co chcemy zastosować jako izolację posadzki. Generalnie izolacja posadzki. Po izolacji posadzki przychodzi czas na podłogówkę, czyli wykonanie ogrzewania podłogowego. Jeszcze cofnę się do instalacji wodkanu. Często dobiegi, czyli rury od kotłowni do rozdzielaczy również często wykonujemy na etapie instalacji wodkan lub też zaraz przed ułożeniem izolacji posadzki. To jest taka jedyna rzecz, którą też trzeba przewidzieć jeszcze przed tą izolacją, bo czasami nie da się tej izolacji już ruszyć, więc to też jest taka rzecz, którą na pewno należy przewidzieć wcześniej. Plus oczywiście wszystkie instalacje, które muszą być schowane w posadzkach. Więc wracam do podłogówki. Mamy wykonaną podłogówkę, wykonujemy wylewkę w zależności od tego, jaki rodzaj jest to wylewki, czy jest to standardowa cementowa, czy jest to anhydrytowa, to nie ma absolutnie znaczenia, jaką sobie wybierzemy. Ja tutaj nie chcę rekomendować jednej czy drugiej wylewki, bo tak naprawdę wszystko ma swoich zwolenników, przeciwników. Tutaj wybór zawsze należy do inwestora, do Ciebie. My oczywiście też z naszego doświadczenia mówimy o wadach, zaletach jednego, drugiego rozwiązania, więc oczywiście w tym materiale nie chcę się skupiać na tym, ale wylewka, następnie po wylewce, jeżeli mamy wylewkę wykonaną, przeważnie przy betonowej jest to 30 dni, zanim cokolwiek możemy zrobić na tej posadzce, w sensie takim jakieś kafelkowanie, jakieś myślenie o jakimś wykończeniu. To jest standardowo, jeżeli dobrze pamiętam, 28 dni, ale załóżmy ten miesiąc czasu. Przy anhydrycie troszeczkę szybciej. Tutaj myślę, że technologicznie firmy od anhydrytu mogą powiedzieć ile i wypowiedzieć się, po jakim czasie można tam kafle układać, więc to jest ten wygrzew. Ten czas, od kiedy wylejemy posadzkę do czasu, kiedy możemy cokolwiek zacząć robić.
wykończenie kotłowni. Kotłowni, pompowni, pomieszczenia gospodarczego, jakbyśmy nie nazywali, to generalnie miejsca, w którym będzie ustawiona pompa ciepła. My rekomendujemy, żeby przynajmniej częściowo, jeżeli są przewidziane kafle, to pod urządzeniami wykonać te kafle, wykonać posadzki na gotowo, żeby później nie było problemu z tym, że trzeba urządzenia demontować. Czasami nie da się urządzenia zdemontować, czasami jest to czasochłonne, generuje dodatkowe koszty. Więc tak naprawdę tutaj trzeba to w odpowiedni sposób przemyśleć, zawsze znowu indywidualnie podejść do tematu. Czasami wystarczy 2 metry kwadratowe kafli na posadzce, pomalowane ściany, przynajmniej wstępnie, jeżeli nie ma na ścianach kafli, albo po prostu pomieszczenie gotowe, wykafelkowane już na gotowo, wymalowane i przygotowane do montażu urządzeń. Tutaj taka informacja, że nie proponowałbym rozwiązania takiego, że montujemy urządzenia w niewykończonym pomieszczeniu, bo z doświadczenia wiem, że bardzo często później zabezpieczenie tych elementów instalacji kończy się tym, że coś jest uszkodzone, coś jest pogniecione, gdzieś ktoś stanął nogą, ręką, oparł się, upadł, coś mu spadło i później się okazuje, że są jakieś uszkodzenia, a myślę, że warto to zrobić w jakiejś optymalnej kolejności, żeby właśnie tego uniknąć, żeby uniknąć sobie stresu, uniknąć sobie po prostu niepotrzebnych nerwów na to, że po prostu, nie wiem, chociażby jakaś szpachelka, młotek, wałek komuś wypadł, uszkodził nie wiem, obudowę, uszkodził jakiś element i trzeba go wymienić, lub ktoś się oparł przez przypadek o część instalacji i po prostu zostało to uszkodzone. Więc to wykończenie kotłowni, miejsca montażu jest bardzo, bardzo ważne według nas, według mnie, i tutaj na to należy zwrócić uwagę. Jeżeli mamy wykończone urządzenie, możemy przystąpić wtedy do montażu pompy ciepła, do montażu urządzenia finalnie. Ja tutaj się oczywiście standardowo mówię o pompach ciepła, tak więc montujemy pompę ciepła i po montażu pompy ciepła przechodzimy do bardzo ważnej rzeczy, jak wygrzew posadzki. O wygrzewie posadzek pewnie też będzie jakiś dodatkowy film, po co, na co, dlaczego, ale wygrzew posadzki ogólnie rzecz biorąc tutaj rekomendujemy, żeby zrobić go zawsze, czy to jest instalacja, posadzka betonowa czy anhydrytowa. W niektórych przypadkach wręcz będzie to konieczne do uzyskania gwarancji, czy gwarancji od producenta posadzki, czy gwarancji od później elementu wykończeniowego, na przykład jeżeli planujemy jakiś parkiet, jakieś drewno, to na pewno tutaj ten protokół wygrzewu i strychu będzie koniecznym elementem dla utrzymania gwarancji na wykończenie, na okładzinę już zewnętrzną. Przy kaflach to wiadomo, że to jest troszeczkę łatwiejsze, ale przy drewnianych podłogach i przy jakichś mikrocementach być może, akurat technologii nie znam do końca, więc nie będę się wypowiadał, ale na pewno przy drewnie jest to element konieczny, przy drewnie czy panelach jest to element konieczny, o którym należy pamiętać i który należy wziąć pod uwagę. Więc my rekomendujemy w ten sposób wykonanie prac instalacyjnych na budowie. Wiem, że są różne szkoły, niektórzy robią instalacje po tynkach, też można, niektórzy robią tynki po posadzkach, wszystko można. Ja tutaj mówię o moich doświadczeniach, naszych doświadczeniach i o tym, co według nas jest najlepiej na przestrzeni lat i czasu różnych instalacji, różnych budów. Wiemy, że po
prostu to jest najlepsza opcja i najlepszy kierunek, który również rekomendujemy naszym klientom. Więc myślę, że to na tyle. Dzięki. Proszę zostaw komentarz, łapkę w górę, subskrypcja i dzięki. Do zobaczenia następnym razem. Hej!